przypadku Zuzy postanowiłam skorzystać ze zdjęcia, które wykonałam kilka lat wcześniej, kiedy miałyśmy sesję fotograficzną do innych obrazów. Jedno z zdjęć z tamtego czasu wyjątkowo pasowały do pomysłu na serię Rzeka pod rzeką. Zdjęcie to kojarzyło mi się z motywami Bliskiego Wschodu, odrobinę z rajskim ogrodem, być może przez to, że Zuza trzyma na tym zdjęciu jabłko. Ponieważ nie było to zdjęcie specjalnie wykonane do tej serii, więc strój jest dosyć prosty. W poprzednich obrazach serii zwykle stroje były wzorzyste i wtedy te wzory wykorzystałam w tle. Tutaj przez to, że sukienka nie ma wyraźnych wzorów, więc mogłam do tła wykorzystać dowolne motywy. Zdecydowałam się na takie motywy florystyczne, które właśnie kojarzyły mi się z rajskim ogrodem. Na obrazie tym widać, jak wygląda mój proces malarski. Zwykle zaczynam od określenia najjaśniejszych i najciemniejszych punktów czy miejsc. W tym przypadku najjaśniejsze są światła na jabłku, a najciemniejsze włosy Zuzy. A potem zaczynam malowanie obrazu od tła. Określam dosyć mocno to, co dzieje się w tle. To tło jest dosyć mocno wykończone, zanim zabiorę się za malowanie postaci. I w przypadku postaci w pierwszej kolejności maluję ubrania i włosy, a dopiero potem ciało. Ostatnim elementem malowania postaci jest namalowanie oczu. Tutaj u Zuzy tego nie widać, ponieważ ma oczy skierowane w dół. Namalowałam je łącznie z całą twarzą, ale zazwyczaj na koniec maluję dopiero źrenicę białka oczu. I wtedy powtarzam cały ten cykl po raz kolejny, czyli po namalowaniu ciała i oczu znowu zabieram się do dopracowywania tła, znowu ubrania włosów, znowu ciała. I czasami powtarzam ten cykl tak 2-3 razy, aż jestem zadowolona z efektów. Po skończeniu pracy zostawiam ją na jakieś 2-3 dni, czasami dłużej, tak żeby odpocząć od niej i móc spojrzeć na nią świeżym wzrokiem. I wtedy jeszcze wprowadzam jakieś drobne poprawki.